Na Wołyniu zobaczyłem absolutną pustkę i zobaczyłem nieopowiedzianą historię. Zostało tylko echo. Wszystko inne zniknęło. Wsie, szkoły, kościoły i ludzie. 60, 70, a może i 100 tysięcy. Nawet nie ma jak policzyć. Na Wołyniu doszło w czasie II wojny światowej, zwłaszcza w roku 1943, też w pierwszych miesiącach roku 1944, do jednego z najkrwawszych polskich epizodów II wojny światowej. W efekcie przeprowadzono na tym terenie regularną, ludobójczą czystkę etniczną. Ona rozpoczęła się dokładnie 9 lutego 1943 roku, kiedy pierwsza z wiosek została wymordowana i potem właściwie z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc te fale napadów ogarniały kolejne miejscowości, kolejne gminy, kolejne powiaty. Największa fala napadów miała miejsce 11 lipca 1943 roku, kiedy oddziały UPA uderzyły, napadły na około 100 polskich miejscowości. Te napady miały miejsce do końca roku 1943. Historia Wołynia i tych okropnych wydarzeń opisana jest w wielu książkach. Zauważyłem i wiedziałem po chwili, że brakuje tej opowieści wizualnej. Jak się chodzi po Wołyniu, to tak jakby się chodziło cały czas po cmentarzu. Tam każdy metr kwadratowy ziemi to jest cmentarz. Każda polana, każda łąka to jest cmentarz. Mówię tak dlatego, bo nie wiadomo, gdzie są pochowane ofiary rzezi wołyńskiej. Nie wiadomo, gdzie zostały zakopane. Kiedy szliśmy przez zwykły sosnowy las, to poznaliśmy miejsce po wsi Niemilia wyłącznie po zapachu. Tym zapachem był majowy bez, który rósł po prostu między drzewami. I to było absolutnie niesamowite wrażenie, że po wsi, która liczyła kilkanaście domów, w środku lasu co 150 metrów rosną skupiska bzu, które zaburzają naturalny odbiór tego lasu sosnowego. Jest bez, był dom. Kolejny bez, następny dom, kępy bzów, cała wieś. Jest tylko las. Po tych setkach miejscowości, w których mieszkali Polacy, nierzadko nie pozostał żaden ślad. Urzekała mnie ta natura, urzekała mnie ta pustka z absolutnym brakiem pozostałości po tych wsiach, po ludziach, o których chciałem opowiedzieć. Wiedziałem, że nie ma po nich ani śladu, więc potrzebują takiego książkowego pomnika. O ludobójstwie i genocydzie mówimy wtedy, kiedy zostaje dokonany jakiś zorganizowany mord i przy czym intencją sprawców jest zniszczenie w całości lub części grupy etnicznej, narodowej, religijnej i że mord ten jest spowodowany właśnie tego typu motywacją. Nie ma dokąd uciec. Nie ma gdzie się ukryć. Las daleko, droga daleko. Do tego pod górę. Można było biec zaraz w dół i znowu pod górę. I się modlić. Ja używam często terminu ludobójcza czystka etniczna. Kiedy tylko trafiłem na Wołyń, czyli na Ukrainę, na której byłem wielokrotnie wcześniej, wiedziałem, że
Te puste pola, te puste miejsca kryją w sobie wizualną tajemnicę wydarzeń historycznych, gdzie każde źdźbło trawy krzyczy historią. Wiedziałem, że muszę tam wracać i wracałem tam 16 razy. Trudność z oceną tych wydarzeń polega na tym, że w okresie Związku Sowieckiego, w okresie panowania komunizmu właściwie o tych wydarzeniach nie wolno było mówić. Po dzień dzisiejszy po prostu te mogiły bardzo często są mogiłami bezimiennymi. Wiedzieli tylko dawni sąsiedzi. Pamiętali, że przez kilka dni strasznie śmierdziało i że smród zmusił ich do wykopania dołu. Trudno ten zbiorowy grób znaleźć. Jak opowiedzieć o Wołyniu, jak opowiedzieć o tym, co się wydarzyło na Wołyniu ponad 70 lat temu, jak opowiedzieć o tym, że w ciągu kilku miesięcy z powierzchni ziemi zniknęło 1200 wsi, zamordowano ponad 100 000 ludzi. Jak tę wielką historię zamknąć w jednej fotograficznej książce? Nad tym zastanawialiśmy się długo. Myśleliśmy, jak ta książka powinna wyglądać. Kiedy Maksymilian zgłosił się do mnie z propozycją współpracy nad książką o Wołyniu, początkowo mieliśmy spory problem, jak poprowadzić narrację w książce, którą jednocześnie ogląda się tradycyjnie, przerzucając strony, ale też poszczególne rozdziały na zasadzie mapy otwierają się i pozwalają odbiorcy wyjść głębiej w historię danego miejsca. Pogrupowaliśmy zdjęcia, których było kilkadziesiąt, tematycznie. Były zdjęcia przedstawiające pola, puste przestrzenie, były zdjęcia zrobione w lasach, były też zdjęcia ludzi. W którymś momencie okazało się, że zdjęcia krajobrazów układają się linearnie, pięknie kompozycyjnie, w taką narrację liniową, gdzie linia horyzontu przecina kadr dokładnie w połowie i buduje nam tą narrację liniową, czyli tą narrację, kiedy oglądamy książkę strona po stronie. Natomiast w momencie już otwierania tej mapy przy poszczególnym miejscu, przy poszczególnej historii, mamy tą szansę, że możemy wejść głębiej i zobaczyć szczegółowo, co zostało przez Maxa zdokumentowane w danym miejscu. Jedynym kolorem w książce Echo jest złoty. Taki sam złoty jak na nagrobnych literkach, taki sam złoty jak na ramach kościelnych obrazów. Ani tych ram kościelnych obrazów, ani tych obrazów, ani nagrobnych literek na Wołyniu nie ma. W niedzielę, jak co tydzień, do miasteczka zjechali na mszę brzezińscy z Worączyna, kraszewscy z Zapustu, Kuleszowie z Żurawca, Bronka Słotwińska z Twerdyń, gardzyńscy z Warszawki, skibińscy i Zienkiewiczowie z Rudyni. Był też Teofil Sidorowicz z Trystaku. Przyszły dwie młode Jonaszkówny. 17-letnia Julka Filipkówna z samego Kisielina i kilkadziesiąt innych osób. Wszystkich ponad 100. To był taki czas, kiedy widziałem się z Maksymilianem dość często i pamiętam, że każde nasze spotkanie wcześniej czy później kończyło się na jego opowieściach o poszukiwaniach, które odbywał na Wołyniu. Rzuciłem Maxowi taki pomysł, żeby stworzył mapę. Według mnie to bardzo pasowało do jego podejścia. On tam jeździł, poszukiwał, odtwarzał i wydaje mi się, że ta wskazówka i później pierwsze rozmowy nad makietą, którą zaczął tworzyć w oparciu o tę rozmowę, dały mu taki drogowskaz, który przyspieszył ten projekt.
I wydaje mi się, że ta forma tej książki po prostu inna być nie mogła. I nasze spotkania i rozmowy i jego poszukiwania musiały się w ten sposób zakończyć. Powstała książka. Książka, mapa do naszej społecznej i historycznej wrażliwości. Wybraliśmy w grupie osób przeze mnie zaproszonych do projektu 1% miejscowości, czyli 12 lokalizacji z 1200 wsi, które zniknęły w przeciągu roku 1943 na dzisiejszych terytoriach Ukrainy, wcześniej w terytoriach leżących w II Rzeczpospolitej. Na przedwiośniu, na obrysach dawnych domów, śnieg topnieje ostatni. Białe kwadraty. Dom stał przy domu. Szukałam formy i znalazłam tę formę. To są 4, 6, 8-wersowe teksty, które z daleka, kiedy się tę książkę otwiera, wyglądają jak wiersze, natomiast wierszami nie są. Są faktograficznymi opowieściami o tym, co się stało na Wołyniu. Sofia, nie, Zośka, że z polskiej rodziny, że mąż był Ukrainiec, że brat męża w UPA. Mówi, że wszystko pamięta. To pole pamięta. Kiedy książka wyszła, no wiedzieliśmy, że jest taka, jak wymyśliliśmy, ale ona jest wyjątkowa. Po jakimś czasie dostała nagrodę w jednym konkursie, potem w drugim i przyszedł taki dzień, że dowiedzieliśmy się, że została wybrana najlepszą książką w konkursie Picture of the Year International w Stanach Zjednoczonych, jako najlepsza książka fotograficzna na świecie. To było zupełnie wyjątkowe. I potem polecieliśmy na Uniwersytet Missouri odebrać tę nagrodę i niezwykle ciepłe przyjęcie, ale też dowód na to, że ta historia może być zrozumiała, została tak uniwersalnie opowiedziana, że nawet student z Azji, który studiuje w Stanach, po obejrzeniu tej książki jest wstrząśnięty, pobudza to jego te emocje najgłębsze. I w tym sensie ta książka jest też wyjątkowa, że udowadnia, że można opowiedzieć historię bardzo odległą, w sposób arcyciekawy i zrozumiały, uniwersalny dla każdego człowieka na świecie. It's the photography book of the year, and it's an amazing, amazing book, as well as an experience to see it. One of the things that caught the judge's eye was the innovative way that the photographer approached the design of it. And as you look through it, it's quiet and fills the viewer with reverence, but yet you have this unexpected kind of an explosion, really, of something that takes you to a place you were not expecting, spiritually and intellectually. The judges said this is a book that reveals its gifts in secret. I could not agree more. It's a beautiful, beautiful book. O Wołyniu nie pamiętają ani ci w Lwowie, ani ci w Kijowie. Dla nich to gdzieś na zachodzie. Dla nas w Warszawie albo Krakowie to gdzieś na wschodzie. I dla nas i dla nich to inny świat. Jakby niczyj. Wbrew pozorom tego typu wydarzenia zawsze mogą się powtórzyć. Tam dalej w Woli Ostrowieckiej była szkoła. Stał drewniany krzyżyk. Kiedy spróchniał, wbito metalowy.
Potem i tu w Ostrówkach postawiono większe krzyże na betonowych postumentach z miejscami na tablice, na napisanie tego, co tu się stało w 1943 roku. Są puste.